Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Na wstępie, jak zawsze, dziękuję za Wasze wszystkie interakcje, za lajki, za komentarze, za nowe subskrypcje, no i za ogólne wspieranie tego kanału. Dzisiaj drugi dzień bez pracy. Nie mogę powiedzieć, że nic nie robienia, bo będziemy coś robić, ale bez pracy. Od rana byłem zmuszony coś porobić, mówiłem. Ale to wiecie, to jest takie zaklęcie, jak mówisz, że masz nadzieję, że nie będzie żadnej wyjątkowej sytuacji, to nagle wyjątkowa sytuacja się pojawia. No i wczoraj jak wróciliśmy, zauważyłem już wieczorem, że z prawego przedniego koła, gdzie opona jest już w opłakanym stanie, ale tu jest opona, która była używana, także nie ma z tym problemu. No także tu widzicie, jak wygląda ta opona zużyta, najbardziej zużyta w samochodzie. A tu jak wyglądają te nowe, które kupowaliśmy w Dumaguete jeszcze będąc, ale one są z dętką, także dętka też jest dziurawa. No i chcąc nie chcąc musiałem prawe przednie koło zmienić na koło zapasowe, które wygląda zdecydowanie lepiej niż tamto. No ale chcąc nie chcąc też rzuciłem zaklęcie, mówiłem, że mam nadzieję, że już w tym sezonie nie będzie żadnych wizyt u wulkanizatora czy w sklepie z oponami. A okazuje się, że jednak będzie trzeba kupić oponę na zapas, żeby zmienić na tamtym zapasie i będziemy zużywali te opony, które obecnie mamy na samochodzie. Z tej strony ta używka też wygląda jeszcze dość nieźle, jeszcze da się zbieżnik. No ale zobaczymy, czy wytrzymają do końca tego sezonu na Filipinach. Żona rano spała trochę dłużej. A jak mi się nudzi, to muszę coś zrobić. Ja nie potrafię tak, że usiedzę, tym bardziej, że jest dużo zadań różnych. No i od rana wyrwałem ten korzeń. Widać, że część, która wystawała nadpalona, był tutaj. Tam jest następny do wyrwania, jeszcze te dwa do wyrwania i tu główny pień. I wszystko się spali, będzie tutaj na równo. No ale to już nie dzisiaj. To w tak zwanym międzyczasie, jak nie mam co robić, na przykład żona jeszcze śpi rano, bo ja wstaję wcześniej, ja wstaję koło 6, żona wstaje. Zależy od tego, czy miała dobrą noc, czy na przykład coś szczeniaki doskwierały, że chciało wyjść na zewnątrz, to z reguły żona jest pierwsza obudzi, ona je wypuści, więc żona sobie dłużej pośpi trochę. Tak do wpół do 8. Także ja od rana mam czas na odpowiedzi na Wasze komentarze z poprzedniego dnia. No i żeby ewentualnie porobić jakieś drobne prace, które nie wymagają robienia hałasu. Dzisiaj nie jedziemy w żadne turystyczne miejsce raczej, chyba że gdzieś po drodze staniemy, ale dzisiaj pojedziemy do Lareny. Mamy 40 minut jazdy samochodem. Tam jest coś a la supermarket po prostu, taki jak w Dumaguete, tej samej rodziny, tej rodziny Lee, tych Filipińczyków z chińską krwią, którzy mają te wielkie centra handlowe w Dumaguete, mają też w Larenie i pojedziemy dzisiaj tam. Będziemy jechali drogą, którą jeszcze nigdy nie jechałem, bo kiedyś już byłem w Larenie, ale jechaliśmy przez San Juan. Dzisiaj pojedziemy z drugiej strony, jak ktoś rzuci okiem na mapę, przez miejscowość, która nazywa się Maria, bo tam pokazuje, że jest najkrótsza droga, 41 minut jazdy w jednym kierunku. Koło zmienione, jazda testowa odbyta, czy wszystko jest ok, wszystko jest ok, także pojedziemy. Jeżeli znajdziemy Cię po drodze jakiegoś wulkanizatora, który ma takie opony i mógłby ją założyć, to też to się dzisiaj myślę zrobi, żeby zawsze to jedno koło było w zapasie właśnie na taką awaryjną sytuację, jaka spotkała nas wczoraj, wracając z wodospadu. No i dzisiaj rano musiałem to zmienić. O, muszę myć ręce. Żona robi śniadanie, zjemy śniadanie i jedziemy na zakupy. Dzisiaj będzie taki drogowo turystyczny vlog. Zapraszam do oglądania.
40 minut jazdy, jesteśmy na miejscu. It's not the same. Jednak to nie jest to samo co w Dumagete. Jest hipermarket, ale inny brand, inna firma. Ale pierwszy sklep na Siquijorze, w którym widzę wózki sklepowe. Zobaczymy, co uda się kupić, a czego się nie uda. Ze sklepu macie tylko przebitkę, no bo muzyka napieprzała tak, że ja to bym oszalał, no oszalałem po 8 godzinach. Wydaliśmy na wszystko 8242 peso, ale samo to ustrojstwo kosztowało 2900, a to jest nowy dyspenser do wody z butli, żeby podawał ciepłą wodę na kawę, no i zimną, żeby też chłodził. Bardzo korzystna cena tutaj w porównaniu do innych miejsc, w których byliśmy, dlatego zdecydowaliśmy się go wziąć. No, czyli trochę ponad 5000 peso na to, co tutaj jest. Trochę alkoholu. Mięso też w bardzo przystępnej cenie, jak na hipermarket. A alkoholu 6 piw, 2 Smirnofy i 1,5 litrowy Tanduay. Też cena jest lepsza niż w zwykłym małym sklepie Sari Sari, ale to wiadomo kilka peso raptem. Papier. No i różne rzeczy do jedzenia też tam i różne pierdoły. Jedziemy, o, żona czeka, upomina się, żeby otworzyć drzwi. Yes. It's for you. No, podziękowała, została rachunek. Ale to ona zapłaciła, także do niej należy. Ona podawała, ja pakowałem i z pakowania w wieściach to jest spakowane, bez ani jednej reklamówki. Ta torba plastikowa, która została wykorzystana, to torba od tego stropionowego pojemnika, bo zapomnieliśmy naszego, a mięso kupujemy, wracamy do domu, 40 minut jazdy. A sklep znajduje się przy samym porcie w Larenie. It's okay, they can move. Tam jest centrum turystyczne Larena. O, Jan, nasz policjant, który malował ze mną łódź. Co on tu robi? Asaka! You're everywhere. Duty ko te. Duty. Asa ka nag-duty? Diri? Are sa school pa me. Then upod sa PDM yung Służbę ma, tak jak mówiłem, policjant przyszły. He's going to work in PDEA, the drug enforcement. A, Sobo pa me maestro. ma przydział do służb antynarkotykowych. Camping yan. Wszędzie go spotykamy. Ay, sa pa, taga-antikawit. Jako że w hipermarkecie nie było tak dużo warzyw do wyboru, jedynie mała wyspa, tak jak zwykle jesteśmy na naszych warzywniakach. Na naszych warzywniakach w Lazji. Jeżeli chodzi o warzywa, to straszna bieda, ale widać na pierwszy rzut oka, że ten sklep jest coś jak makro w Polsce. Jest ukierunkowany na tych ludzi, którzy prowadzą te małe biznesy, na te sklepy Sari Sari. No bo widać, co ci ludzie kupują i w jakich ilościach, że biorą to kilka peso taniej, sprzedają potem kilka peso drożej i zarabiają na tym. Te wszystkie promocje, kup 5, kup 10, kup ileś tam i tam oszczędź ileś. No i przy kasie było widać, co ci ludzie po prostu biorą, że tam idą ogromne ilości towaru, takiego typowo ze sklepów, te kole, Sprite'y, 330 ml buteleczki. Nie, one są nawet 250 albo 150. Te małe, nie wiem, nie piję tego, ale one są, no, tylko na Filipinach są te małe butelki coli plastikowej i Sprite'a. Dużo produktów takie, które można kupić w każdym sklepie przydomowym. No i te kilka peso taniej niż w tych sklepach. Także chyba głównie na nich jest stargetowany ten sklep. Teraz już można jechać do domu. I tak się składa, że dzisiaj podczas drogi mijaliśmy Marię,
tą miejscowość na tej samej wyspie, to samo morze. I teraz wkleję tutaj mapę. Mapę, gdzie jest Maria i skąd tam może wiać, gdzie idą tajfuny, a gdzie jesteśmy my. I wkleję też filmik, krótki urywek z drogi, który już widzieliście. I jak wyglądało morze tam. I za chwilę wracamy do nas. Dobrze. Teraz możecie sobie porównać, jak wygląda morze u nas dzisiaj. Jeżeli chodzi o spiętrzenie, o fale. Cisza, spokój. A w Marii fale były dzisiaj dość wysokie. Także to jest tylko potwierdzenie tej tezy, że u nas przez to, że tam nie widać tego. No ale dzisiaj tego nie widać, ale czasem widać. Tam widać w oddali. Ja to widzę, wy tego nie widzicie na kamerze. Ale tam już widać Mindanao. To jest naprawdę w linii prostej. Nie wiem dokładnie. Mogę to sprawdzić. Postaram się to sprawdzić w internecie i napiszę wam tej deskrypcji, ile jest dokładnie kilometrów tutaj, gdzie ten wiatr ewentualnie mógłby się rozhulać. Tutaj nie ma tak dużo miejsca, gdzie on by się mógł rozhulać. Musiałby naprawdę jakiś tajfun iść tam za wyspą. Tam za wyspą jest dziura między Mindanao a drugą wyspą. Też muszę wkleić w deskrypcji, jaka to jest wyspa. I tamtędy za Siquijorem, ewentualnie między Siquijorem a Cebu, jak przechodzi jakiś tajfun, to idzie właśnie tamtędy na Cebu. I z tamtej strony musi iść coś naprawdę konkretnego, żeby aż do nas tutaj doszło to. Ale jak widać, w tym roku tak było, że doszło aż do tej struktury. Chociaż my tu byliśmy 1,5 roku temu na wakacjach, przez 1,5 roku nie było tutaj tak wymyte. Ale tak mówię wcześniej, będziemy się trzymali tego muru, który jest zrobiony, i to będzie mur bezpieczny. A kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł? Kupiliśmy trochę mięsa mielonego i dostały trochę szczeniaki i kot mięsa mielonego, bo ty jesteś tygrys, drapieżnik, tylko się nie przyzwyczajaj, bo to drobiowy, będziesz na kury polować, no. Posmakowała. Co cię tam gryzie cały czas? Co cię swędzi? Ci, którzy mnie oglądają od jakiegoś czasu albo od początku, to zobaczcie na uszy Tulfiego i wróćcie sobie do jakichś pierwszych filmów z Siquijoru, albo jak szmuklowaliśmy szczeniaki, jak on wtedy wyglądał, jeżeli chodziło o jego sierść, o jego problemy skórne. Tak się chłopiec wydobrzał. Na uszach praktycznie nie miał włosów, jak go braliśmy z domu, ale tam była nieodpowiednia dieta. Mama ma za dużo zwierząt i tam jest nieodpowiednia dieta. Dostają głównie resztki jakieś z jedzenia ludzkiego z obiadu. Ryż zmieszany z tym, co tam zostanie, jakieś ryby, mięso, a tutaj szczeniaki dostają karmę, tak jak widzicie, codziennie dla psów. Elvis tak samo i dlatego wszystkie wyglądają zdrowo, po prostu dostają odpowiednią ilość witamin i minerałów. A teraz dodatkowo mają jeszcze wkraplane codziennie do posiłku te witaminy z butelki, cała banda, także będzie jeszcze lepiej. Idziemy do domu, nie chodź tam po plaży sama. Sam. Cały czas się jeszcze mylimy z żoną, bo na przykład czy to kotka, to przecież kot jest, kocur. Mus, ty kocurze. No, trzeba ściągnąć dzisiaj pranie, bo mieliśmy w nocy wypadek taki, że nasz kot ma kuwetę, ma wszystko, no ale w nocy nabrudził w łóżku. Nabrudził w łóżku, także teraz przez tydzień czasu, dobry tydzień czasu, szczeniaki i kot wieczorem nie mają wstępu do sypialni, będziemy zamykali drzwi, zostają w części tej kuchenno-salonowej. Chociaż szczeniaki nie robią żadnego problemu, nie wskakują na łóżko ani nic. No ale żeby kot się nie przyzwyczaił, bo wiecie, kot zostawia te swoje zapachy i jak sobie już gdzieś w głowie zakoduje, że tam może sobie brudzić, to będzie tam brudził. Także co najmniej tydzień czasu będą na noc zamykane w części jadalno-kuchennej z kuwetą, z łóżkami, żeby kot zakodował sobie, wyrobił sobie nawyk, że tam jest jego kuweta i tam ma chodzić. Ale może miał po prostu jakieś problemy, może to jest jeszcze kwestia tego drobaczwienia, może jeszcze jego organizm z czymś walczy i po prostu poczuł nagłą, palącą potrzebę, a że spał w łóżku, to gdzieś mu się tam ulało delikatnie. Znowu idzie tygrys.
Także cała pościel była dzisiaj prana. To proszę cię, mus, nie wchodź wysoko na drzewa, żeś potem umiał zejść z tych drzew, bo ja nie będę tam wchodził, cię ściągał. Co chcesz? Chodźcie. No i mogę wam pokazać, że też wróciliśmy z zakupów i przyszła sąsiadka, że był kurier. Przyjechało jedzenie dla kota. Co to jest za smak? Tuńczyk i makrela, saszetki, ale przyjechało też jedzenie dla psiaków. Kurczak, i beef, wołowina. Są jeszcze denta sticksy, ale z Saigon znowu. No, trzeba się było rozpakować, że ona już poporcjowała mięso. Nasz nowy nabytek, w efekcie którego nie trzeba gotować wody na kawę, wystarczy podstawić i leci wrzątek, można sobie kawę z tego robić. I też chłodzi wodę przy okazji. Także jesteśmy zadowoleni, bo wcześniej tutaj był taki większy, ale to on już jest stary. Możecie tutaj zobaczyć. I go komuś wydamy, ktoś go umie, ktoś jeszcze z niego będzie korzystał, bo szkoda to wyrzucać. On też jest elektryczny, z tą różnicą, że na dole jeszcze ma tutaj lodówkę, w którą można sobie po prostu wstawić jakiś napój w butelce i ona będzie chodziła. To jest normalnie z freonem i też grzeje wodę i studzi. No ale dla nas nie chcemy tego używać, bo jest po prostu zakurzone, za brudne, trochę przerdzewiałe. Ale tak jak mówię, szkoda to wyrzucać, komuś się to da, kto po prostu nie ma nic i będzie miał pociechę, bo z takich baniek z wodą korzystają tutaj prawie wszyscy. Także generalnie jesteśmy zadowoleni z zakupów. Na pewno jest to jakaś oszczędność, na pewno warto tam raz na jakiś czas pojechać, nie wiem, czy raz na miesiąc, raz na 2 miesiące będziemy tam jechali w celach właśnie jakichś większych zakupowych. Żona potrzeba lustereczko. Takie zwykłe plastikowe, 125 peso. Trochę ponad 7 zł, ile to będzie? 8 zł? Z półeczką. Lodówka zaopatrzona. 4 małe piwa. 2 o smaku jabłkowym żony. 2 drinki Smirnoff, też żona je pije. 1 mały tanduaj. I tak jest na Filipinach, że w lodówce z reguły są same napoje. I trochę kociego jedzenia. Puszki z mięsem. Co tam? Warzywa, jajka. Chociaż myślę, że teraz wielu z was zagnę tą informacją, bo sam byłem dość mocno zagięty. Wiecie, dlaczego jajka się psują? I czy trzeba jajka w ogóle trzymać w lodówce? Otóż okazuje się, że nie. Nie pamiętam w którym podcaście, ale gdzieś widziałem, że wypowiadał się jeden z Polaków, który jest uczestnikiem tych naszych wypraw do stacji tam na Arktyce czy na Antarktydzie, gdzieś tam daleko po prostu. I mówi, że tam dostawy jedzenia to są chyba 2 razy do roku. I że jak przyjeżdżają do nich paleta czy 2 palety jajek, no to wszystkim nam się wydaje, że one powinny się popsuć i być same z buki. Nie wiem czemu dopiero będąc w wieku 33 lat się o tym dowiedziałem. Ale on wytłumaczył, że to co ma wpływ na to, że jajko się psuje, to nie jest to ani ciepło, ani nic z tych rzeczy. To jest kwestia grawitacji. Bo w jajku macie białko i żółtko, prawda? I pod wpływem grawitacji żółtko jest powoli ściągane w dół. I jak żółtko dotknie skorupki, to całe jajko się psuje. Więc jeżeli macie dużo jajek, to mogą one sobie stać na zewnątrz poza lodówką. I jedyne co trzeba zrobić, to raz na jakiś czas wszystkie jajka obrócić. I tak robią ludzie z naszej wyprawy, tej polskiej stacji badawczej, która jest tam na Antarktydzie, czy gdzie tam ona jest. Nie pamiętam dokładnie, chcę wam kłamać, ale możecie to sobie sprawdzić w internecie. Więc jajko wystarczy tylko raz na jakiś czas obrócić, żeby równoważyć to, jak żółtko spadło, to obracamy i żółtko potem z góry znowu sobie spada na dół. I tak to działa po prostu
tam u nich na miejscu, gdzie tak jak mówię, no tam jest ogromna ilość jajek, bo przyjeżdża paleta, 2 czy ileś palet jajek. No i to był problem, one by się wszystkie psuły. Ale to, co psuje jajka, to jest grawitacja, a nie temperatura, nic z tych rzeczy, tylko grawitacja. Pokazałem wam lodówkę, zapomniałem pokazać zamrażalnik. Mięso mielone, kura, tu jest akurat świnka zmrożona, tu jest tosino robione ze świnki, tam jest kurczak. I generalnie cena na markecie, tutaj w Azji, 300 peso za kilogram świnki. A tam w sklepie 325 peso, gdzie tutaj możecie mieć jakąś kość, żebra i tak dalej, nie? A tu na przykład tosino robione ze świnki 325 peso za kilogram. Także cena mięsa była tam bardzo dobra, no i to mięso już jest przygotowane, nie płacicie po prostu za gnaty. A po co płacić za gnaty? Ja nie jestem takim wyjadaczem gnatów jak moja mama, że moja mama to gryza te kostki, wysysa szpik, ja tak nigdy nie robiłem. Mój brat też lubi gnaty, jak ktoś mówi, ciućkać. Chociaż szpik jest bardzo zdrowy. Pan, proszę pana, też dostałeś trochę mięsa. Też dostajecie jedzenie. A jak wyszedł, jak nas przywitał, jak wracaliśmy samochodem, jak się ucieszył, on się tak cieszy. Hi baba! Hi baba! Hi baba! Hi baba! Elvis, good boy Elvis! Good boy Elvis! Good boy! Good boy Elvis! Posmakował mięsa, teraz chce mnie zjeść! Posmakował mięsa, teraz chce mnie zjeść! No, nie zjadaj mnie. Kto cię będzie karmił, jak mnie zjesz? Kto cię będzie karmił, jak mnie zjesz, co? Kto cię będzie karmił, jak mnie zjesz? I wiecie co? Nigdy. Bawić się chce, maluszek. Bawić się chce, maluszek. Jaki jesteś ładny, jakie masz zdrowe, piękne zęby. Kurczę, no w Polsce psy są w domu chowane, nie mam takich pięknych, białych zębów, jak ty masz. Naprawdę, a ty nigdy u weterynarza nie byłeś. Oj, podniebienie jakie masz piękne. Ha, przerwał mi myśl. Nigdy. Nie, bawić się chcę teraz siakami. O! Sorry! Przeprosił cię, widzisz? Przez przypadek. Elvis step on him by a mistake. Nigdy nie słyszeliśmy, żeby Elvis szczekał. Żeby Elvis szczekał na jakiegoś psa albo na jakiegoś człowieka. To jest tak przyjazny pies. Taki przyjazny piesiek jest. Mówię, że ma dużo lepiej się zachowuje niż nasze szczeniaki, bo nasze szczeniaki to na inne psy szczekają, na ludzi szczekają. A Elvis jest taki przyjazny, taki grzeczny jest. Taki pocieszny. Normalnie muchy by chyba nie skrzywdził. Kot też się wychodzi do niego normalnie, nie ma z tym problemu. Kury nie ma z tym problemu, nie jest prawda. O, widzisz, się gadają, poszedł za nimi. Nothing. He looks like us, she said. Good to see you. And I am looking there taking picture like. Yaisa! Yaisa ako latihan. Sepuhan. Ha? Yeah, Yaisa.
Han ser som Asbjörn. Han ser ut som Asbjörn. Ako ng mga... Mamy pierwszych niezapowiedzianych gości w naszym domu. To tacie głowę też rozwali moim rodzicom, bo byli u mnie w Norwegii. Przyjechał do nas Asbjörn, człowiek, do którego pojadę do pracy. Szef Emil. Kontroll och arbete. Arbeit Control. Pusat melding till mig dari Oppat. Przyjechał z żoną, też Filipinką. Przez Asbjörna się poznaliśmy. Poznaliśmy się w Norwegii. Ma piękne miejsce. Asbjörn żyje w górach w Norwegii, w Telemark. Żona gdzieś tam poszła rozmawiać. Robimy sobie swoje rzeczy, a tu nagle ktoś nam wchodzi na posesję. Mówię, kurczę, chyba widzowie jacyś niezapowiedziani przyjechali. A za chwilę patrzę, a to oni, całkowicie bu. Dobrze, że byliśmy cię na zakupach. Nie spodziewałem się, ale akurat mamy jakieś piwo. No i wakacje mi się chyba przedłużą. Trzeba owieść po naszych Włościach. Po Sikichorze. I samemu też pozwiedzać. Ale się cieszę, że wpadli. A poza tym Asbjörn jest bardzo porządnym facetem. Bardzo porządnym. I u niego będę miał też dobre warunki, jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe, jak i o cały dogadany kontrakt. No kurczę, cieszę się bardzo, że wpadli, no. Będzie ich trzeba znowu zabrać, pojedziemy znowu na wodospad, bo to jest miejsce, które naprawdę jest fajne. A teraz zobaczymy, co się będzie działo dzisiaj, później. No i idziemy do Lazy Beach Club. Udało się im wcisnąć, wybłagać na jedną noc, bo jak mówię, jest fully booked. I zaprosili nas na kolację znajomi z Norwegii. Także dzisiaj zjemy kolację, a potem udamy się u nas, bo tak jak mówiłem, mamy zakupione trunki. Więc wieczór spędzimy ze znajomymi z Norwegii. Kolacja o 7 jest za 27 chyba. Where are they still? Ay, wala na. O, Wala na, plinay na. jest Krystyna. Hello, neighbors. Yes! O, Tama lang Smugglowanie. asking for free coffee from kafe. neighbors. Te, tama lang yan. Tama lang. Marami pa doon ha, if need. So udało się im Sarili siya. wynająć. Bulak. Sila hindi raw. Kami wala. Bakit? Kami ready. Hindi ka tapos nalilo si Asbin ah. Dito lang kami. Wow, may crispy cream kayo. Ale. Hi! Hi vlog! Welcome to the guys. Asan yung kuya mo? Kuya! Nandun sila sa kabila. Ay, we change it to her. Mamy gotowy stół. Wilken. Dad. Jessica. Carbonara traditional filipińska mat. Asbjörn przyjechał, zamówił sobie carbonarę. Fresh din. Family pizza. Thank you. Thank you. Za chwilę godzina 20. Asbjörn ma umówioną telewizytę, konsultację z lekarzem i musieliśmy przyjechać na górkę. Próbuję złapać sygnał, żeby połączyć się z lekarzem. Takie są uroki życia w miejscu, w którym nie ma sygnału, tak jak u nas, bo u nas jest tylko sygnał z internetu, Wi-Fi, a na Wi-Fi nie zadzwoni do lekarza. Także mamy nadzieję, że wszystko się powiedzie. Złapało mu kreski, norweska karta. I stoimy w połowie drogi do Lazji. Jaka ładna ulica, macie okazję zobaczyć wieczorem. A jeszcze 1,5 roku temu było tu ciemno, jak wiecie gdzie. Czekamy na telefon. Za chwilę powinni się skontaktować i wracamy chyba do nas, gdzie będzie wieczór u nas w domku. Jest ogromny problem, żeby znaleźć miejsce do spania.
dla nich. Uprosili w Lazji, ale to tylko jedna noc. Ale coś wykombinujemy. W ostateczności my pójdziemy do wujka Aldrina, tam mają jeden pokój przygotowany. A u nas jedna sypialnia jest gotowa, w której my śpimy. Na tyle, na ile jest gotowa, to jest gotowa. A w drugiej, jak widzieliście, zerwałem sufit, który jest podłogą z drugiego piętra, więc jutro chwilę poskaczę, żeby położyć nam po prostu płyty na drugim piętrze, żeby zamknąć ten strop. I też będzie druga sypialnia, bo są 4 osoby. Przyjechał Asbjorn z żoną, z Krystyną, i Krystyna z bratem i z jego partnerką. Także potrzebujemy mieć nocleg dla 4 osób. I być może będą po prostu sobie spali u nas, ale bardzo fajnie, że wpadli. Poproszę Krystynę, żeby udostępniła mi nagranie ze swojego telefonu, jak oni się zakradali do nas na działkę, żeby zrobić niespodziankę. To zobaczycie. Udało się. Udało się znaleźć sygnał. Vi har finnet et bra sondarsignal. Stemmer. Także załatwi to musi załatwić i wracamy do nas. To wejdziemy, zobaczymy co wynajęli. O, łóżko z moskitierą. Pokój. O, wzięli sobie zestaw do snorklowania, bardzo dobrze. Safe, lodówka, dyspenser do wody, zlew i łazienka w takim standardzie. Wynajęli sobie takie 2 pokoje, ale mogą stać tylko jedną noc. Never get drunk. How much is night here? That is only 1,500 something. 1500 peso za noc. For one. Yes, for One room, one night. Jedna noc, jeden pokój, który wzięliście, 1500 peso. Co tam? Dobra. We are going to drink? Det var vi ser. Przyjechała Filipinka na Filipiny z Norwegii i jej zimno. Winter jacket. Zapomniała kurtki zimowej. Ale to... Boy, the music, Fra Despacito. 32 minutter. I jak zawsze moją uwagę przykuło coś innego, a mianowicie dół ściany jest murowany, pewnie holobloki. Ściana działowa murowana, wiadomo. Szczelność, jakby tu się paliło jakiś nierozważny klient, żeby nie spalił całego rzędu. Ale widzicie, ile jest murowanej ściany, a to jest puste w środku, czyli tu już mamy drewnianą konstrukcję na takiej podmurówce trochę wyższej. I ten dom stoi no ciutkę dalej od wody niż nasza kabina. Możemy przyjąć, że nasza kabina stoi no mniej więcej gdzieś tu, bo tu mają seawall, ten mur morski, a tam już jest morze. I te domy stoją i jeszcze mają na dachu trawę, nipę i drewniany dach. Też nie zostały zdmuchnięte, także wydaje się, że nasza kabina jest bezpieczna. I miał to być zwykły dzień zakupowy w Larenie, a sami widzieliście co się stało. Niezapowiedziana wizyta przyjaciół z Norwegii i dzień stał się lepszy i całkowicie inny. No i zmiana planów w najbliższe dni, bo pozostają na jakiś czas na Skichorze. Także będzie dalej turystycznie, dalej wakacyjnie. Ale na dzisiaj będę się już żegnał. Dziękuję za lajki, za komentarze i za subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. I do zobaczenia jutro. A jutro znowu turystycznie. Jedziemy z przyjaciółmi gdzieś. Zobaczymy jeszcze gdzie. Na razie.